Patrzcie na to. Jest szafa pancerna FSB 400 MHz. W tym odcinku odwiedzę opuszczony klasycystyczny dwór. Wewnątrz jest sporo wyposażenia. W jednym z pomieszczeń natrafiłem na szafę pancerną, z kolei na strychu jest pełno rzeczy z różnych lat. Obiekt znajduje się w dość małej miejscowości, a jego wnętrza skrywają wiele tajemnic, które dzięki uprzejmości Urbex Think Within będę mógł odkryć. Także siemanko, ja jestem właśnie koło takiego ponoć fajnego miejsca. Jest to pałacyk, taki dosyć stary, nie mam zielonego pojęcia o jego historii, od razu mówię, po prostu sobie zwiedzimy. Ponoć jest otwarty, widać, że drzwi od werandy są. Ciekawe jak reszta. Ach. Wygląda bardzo fajnie. Wow. Wygląda nieźle. Zobaczcie na to, jakie obrazy. Chociaż nie wiem, czy technicznie to są obrazy. No ekstra. Polana z końmi. Zarąbiste. I te schody. Tam za chwilę dojdziemy. Generalnie nie wiem, czy mogę głośno mówić, czy nie. Patrzcie, DU. Nawiązanie do FSO. O kurna. Ten sufit nie wygląda najlepiej. O kurna. Też fajnie wygląda. Pełno dokumentów w ogóle tutaj jest. W sensie mówię o tych kartkach. Są puste druki jakieś. A przychód, data, nóż tokarski. Ciekawe, kiedy zakupione było. O, tutaj widać kawałek tego stropu. No, coś tam więcej jest. Od razu jakaś instalacja kanalizacyjna. Kolejne pomieszczenie. Jest szafa pancerna. Tutaj jeszcze żyrandol. I tu z kolei ten był układany na trzcinę. Nieźle. W ogóle zobaczcie, jakie te pomieszczenia są wysokie, jak ja mam 2 metry. Czyli to jest tak naprawdę no, połowa wysokości pomieszczenia, więc 4-metrowe, więc kubatura, no to ogólnie spora do ugrzania. No w sumie zresztą zawsze w tych starych budynkach wysoko tak lubili. Ale przecież ludzie kiedyś byli niści, więc oni co musieli mieć, kurczę, naprawdę bez sensu. Nie wiem po co tak dużo, takie trochę marnotrawstwo na pokaz budowane. Co mamy tutaj z książek? F. Tomczak, system obsługi produkcyjnej rolnika. W ogóle jakieś takie książki o rolnictwie widziałem w takim domku opuszczonym, w którym byłem z Urbex Think Within. Sprzedaż i dostawa, bla bla bla. Ustawodawstwo Polski Ludowej, jeszcze PRL, inwentaryzacja w przedsiębiorstwie. Tu kolejna książka związana z działalnością, metody kalkulacyjne. Nie wiem, czy tutaj pewnie były jakieś później biura takie odnośnie tej firmy. Jestem ciekaw, co tutaj się dzieje. Patrzcie, ile naklejek. I wszystkie związane tak naprawdę z pieniądze lecą, jasne. Tutaj różne krówki, od tyłu krówki, więcej krówek. Pomieszczenie jest zamknięte. Ciekawe co tam było.
Kolejne pomieszczenie, w którym chyba nic nie ma. No nie ma. Patrzcie na to. No zobaczcie, jaki, nie wiem, to jest schowek na drewno, czy co? Niezła. Już wezmę jaśniej światło. Patrzcie, jaki świetlik. Kolejny licznik energii. Fajnie to wygląda, naprawdę. Widać, że jakieś, nie wiem, chyba podświetlenie pod schodami czy coś, ale już pocięte. Szkoda, że tak dewastują takie miejsca. O kurde. Zarąbiście. Ogólnie to wielkie dzięki Urbexting Kwidzyn, nie jak mam to czytać, za podesłanie tej miejscówki. Naprawdę jest mega. Mimo tego, że jest zniszczona, ale ma zajebisty klimat. Nie ma co się oszukiwać. No, takie pomieszczonko. No, to jest tu łazienka. Śmieszna. Tutaj kuchnia. Aż się przykro patrzę, po prostu wyrywają, czy to jakiś kabel od termy, to był przepływowy podgrzewacz pewnie, czy te grzejniki. Kolejny składzik. No w takich budynkach dużo zawsze było takich schowków, schowanych pomieszczeń. Matko. O, no tutaj kolejne puste pomieszczenia, ale tu widać, że te belki były wymienione, chociaż tutaj pełno gazet. Nie będę patrzył, bo jestem przeglądał tych papierów, wiem, że można było coś fajnego znaleźć, ale troszkę mi się nie chce. O, kolejne pomieszczenie, zobaczcie, jest nawet takim wałeczkiem z wzorkami rąbnięte. Nie wiem, po czym są te puszki. Sporo ich trochę. W ogóle sprawdzę, czy się nagrywa. Dobra, musiałem sprawdzić, czy się nagrywa, bo powiem szczerze, że zdarzyło mi się tak parę razy, że timelapse się odpalił. Chociaż po aktualizacji GoPro 8, tam nie wiem, to robię chyba z 1,5 roku temu, to przestało tak robić, ale jednak zobaczyłem, że jak ma się włączony tryb Quick Capture, to jeżeli się przytrzyma ten przycisk nagrywania, niego kliknie, to kamera się uruchamia wtedy w trybie timelapsa. Trzeba o tym pamiętać. No, w tym pomieszczeniu również nie ma nic, łącznie z grzejnikami i żyrandolem. Jest jeszcze metalowa balustrada i pewnie taki kawałek ogroda parku. Jeszcze zobaczmy to tutaj. Wydaje mi się, że te pióra, które tutaj wszędzie widać i tam, to po prostu były tutaj jakieś takie wypchane ozdoby, które po prostu ktoś zniszczył. Kolejny pokój. Jest taras, do którego się zbliżę, ale wolę się za bardzo nie zbliżać, bo nie mam pojęcia, co jest na tamtej dalszej części terenu, no której nie będę wam pokazywał z oczywistych względów. Tak mi się wydaje, że to jest składzik na drewno. Buty te nie należą do najcichszych. No. Kolejny koński ołtarzyk. No, tego szafaczka pewnie może być wiedział, co to jest. Pełno koni, dużo koni, więcej koni. Jestem jakiś fanem koni, powiem szczerze. O, tam się da dalej iść. Zaraz sobie pójdziemy. Kolejne gazety już widać pochowane w worki. Tutaj łazienka, no taka mała, apetyczna bym powiedział. I kolejne pomieszczenie. I kolejne konie. Boże święty. To jest ołtarz koni.
Glamour, jakieś inne gazetki, literatura polska. To okno szkoda, że jest otwarte, ja je zamknę. Mam nadzieję, że nikt mnie nie przyczai. Trochę średnio jest je zamknąć. Kolejne pomieszczenie. Kuchnia z przejściem do łazienki. Ciekawe połączenie. I zobaczcie, to gazeta z 2003 roku. Tu jest jeszcze jakieś pomieszczenie. To pewnie łazienka, nawet nie będę zaglądał. Nie, to niestety ktoś gaśnicę odpalił. Powiedział po prostu co za menda. I gazeta 2004-2005. Naprawdę to jest... No prawie 20 lat temu. Prawie minus te 1,5 roku. Jeżeli wyciągniemy średnią. Patrzcie. To jest plakat tego zespołu. Kurczę, mam wrażenie, że to jest... Ja chyba wiem, o które kawałki chodzi. To jest chyba ten sam, a nie, to jest inna miejscowość. Ja mam wrażenie, że w takim identycznym byłem bez Explorite, w sensie dosłownie identyczny elewator, tylko że ta miejscowość jest po prostu obok tej, w której byliśmy. I mamy strych. Strych, o którym mówił Krzychu. Prawdziwa powódź. Ciekawe, o której to jest powodzi. Aż musimy to sprawdzić. O kurno, duży ten strych. No, trzeba się jakoś tu wcisnąć. Ha. Może to chodzi o tą powódź koło Wrocławia. Gazeta z 1980 roku. Dokładnie z 20 lipca. Ja pierniczę. No jak jest z tego roku, to raczej to nie może być mowa o powodzi we Wrocławiu. Nie ta data. To byłoby później. Przygody Scyzoryka. Pamiętam to ze szkoły lektura. O ile się nie mylę. No, zobaczcie jakie kontrasty. Z jednej strony to mamy gazetę z lat 80. Tutaj drukarka HP. Co prawda nie jest jakoś za nowa, ale jednak Kobieta i życie. 88. Muszę patrzeć, żeby się jakoś nie teleportować piętro niżej. Zresztą nie wyglądało to aż tak tragicznie. W ogóle patrzcie, czym jest ocieplone to. Wezmę troszkę... Nie, to już jest na maksa. Ocieplone jest trzciną. O! A to jest zbiornik od centralnego ogrzewania. Oczywiście grawitacyjnego, czyli w wersji bez pompy. O! Patrzcie na to. To jest... A nie, to jest pudełko po klawiaturze. Ja myślałem, że to będą te takie opakowanie po takim tym pseudo-Pegasusie z targu. Tam często były takie wersje z klawiaturami. Spróbuję przejść jakoś tam dalej. Au! Żeby się nie robnąć w łeb jeszcze. O! No chwila. O, to jest pewnie komin po prostu obudowany. Płyta główna Asusa. Patrzcie. FSB 400 MHz. Troszkę wolno, bo to jest na jeszcze pamięci DDR. Po prostu. Nie DDR2, tylko DDR. Dla tych, którzy się wychowali w czasach DDR3, to możecie wiedzieć, że jeszcze były wcześniejsze technologie, a jeszcze przed samym DDR-em mieliśmy SDRAM, czyli typowo takie też rzeczy biurowe, co by właśnie potwierdzało, że na dole mieliśmy jakieś takie biura ostatnimi czasy. No wiadomo, jakieś konie, patrzcie, był jakiś czajniczek i zestaw głośników komputerowych z subwooferem. Raczej czymś, co miało przypominać ten subwoofer. No to chyba tyle, idziemy na dół, zerkniemy, czy jeszcze tutaj nie ma jakiejś piwnicy. Generalnie powiem wam szczerze, że myślałem, że ta eksploracja samemu to będzie taka wytygana, bo nie lubię łazić samemu. No wychodzi na to, że to się całkiem nieźle klei. A tutaj to
Te czasopismo Avon, tak mi się od razu kojarzy z tymi laskami w tych różnych grupach facebookowych, co tak natrętnie po prostu udostępniają tego typu rzeczy. Och, fajna puszka, to metalowa. Tylko szkoda, że kable białe, jak byłyby czarne, to by ładnie wyglądało. Ale dobra, nieważne. Idziemy na dół. Tak, to była łazienka. Aha. Czyli tu nie ma wejścia niżej. Pomieszczenie. A trochę jak kuchnia wygląda. Aha. Tu były drzwi, ktoś zrobił sobie półkę. Może ktoś mi nie pasował. Wydawało mi się, że właśnie obejdziemy dookoła. A jednak nie. Dobra. Ja się będę zbierał do wyjścia. Dziękuję, że oglądaliście. Zapraszam do subskrypcji, komentowania i tak dalej. Pamiętajcie o hashtagu GoUrbex. Dziękuję Urbex Think Fidzin za udostępnienie tej lokalizacji. Wielkie pozdro dla nich. Wbijajcie do nich. Oraz dziękuję moim wspaniałym wspierającym za wspieranie. I jeżeli byście chcieli dołączyć, to zapraszam oczywiście co jakiś czas, no nie jakoś systematycznie, ale co jakiś czas przygotowuję specjalne wersje filmów, bądź po prostu totalnie oddzielne miejsca dla Was, więc czasem warto, że tak powiem, dołączyć. No, także do zobaczenia, cześć.